Dzisiaj wyjątkowo o dwóch grach. Co je łączy? Bugbear. Studio, które je stworzyło na przestrzeni lat. Obie gry to zręcznościowe wyścigówki. Obie gry stawiają na demolkę i świetną zabawę w rytm bardzo dobrze dobranej muzyki. Obu grom doskwiera ten sam problem. O jakich grach mówię? Dzisiaj o Flatout 2 i Wreckfest. Flatout to seria narodzona przez Bugbear. Koncepcja marki była prosta, dać nam szalone wyścigi i areny w stylu Demolition Derby. Będziemy się ścigać, uderzać, niszczyć, czysta satysfakcja. Kariera jest poprowadzona w bardzo prosty sposób. Kupujemy pierwszy samochód i bierzemy udział w seriach wyścigowych. Co jakiś czas czekają na nas starcia bonusowe jak arena demolki czy minigry, w których będziemy wyrzucać naszego kierowcę przez przednią szybę i na przykład będziemy celować w kręgle, skakać ze skoczni narciarskiej, robić kaczki i inne takie śmieszne rzeczy. Minigierki można też pograć w trybie gorącego krzesła ze znajomymi na jednym komputerze. Poggers. Za zebrane pieniądze z wyścigów możemy lekko ulepszać samochody, kupować nowe z lepszych klas, które będą nam potrzebne do następnych lig. Flatout 2 wyszedł w 3 różnych wersjach. Oryginalna, w którą grałem, Ultimate Carnage, czyli rozszerzona edycja Flatouta 2, która zepsuła kolorystykę gry na bardziej brązowato-szarowatą. Stare tory dostały nowe propy i są bardziej detaliczne. Dodano też kilka nowych torów i samochodów. Zwiększono ilość kierowców na torze z 8 na 12. Dodano też nowy tryb kampanii Carnage Mode, czyli serię różnorakich wyzwań. I niestety podmieniono soundtrack Flatouta 2 na nowy, który moim zdaniem jest potężnym strzałem w kolano, przez co jestem osobiście hejterem wersji Ultimate Carnage, ponieważ odebrano świetnej grze jej duszę, jej identity. Na PSP dostaliśmy również wersję Head On, która była remixem Flatout 2 z Ultimate Carnage. Flatout 2, pomimo ponad 15 lat na karku, nadal wygląda imponująco. Gra jest bardzo kolorowa, detaliczna, wiele obiektów świata można wyburzyć, samochody mają solidny model zniszczeń i fizyka jazdy jest po prostu świetna. Ciekawy patent, który jest znany z serii Flatout, to Nitro. W tej grze Nitro zdobywamy mając samochód w locie, czy też demolując, co zachęca gracza do bycia agresywnym kierowcą na drodze. Ścigać będziemy się nie tylko po mieście czy torach wyścigowych, ale również po wiejskich ścieżkach. Gra może się też pochwalić duszą sztucznej inteligencji, ponieważ tutaj każdy kierowca ma swoje imię, charakter i umiejętności jazdy, co powoduje, że z przebiegiem kariery będziemy mogli zauważać plusy i minusy każdego z kierowców. Soundtrack we Flatout 2 jest fenomenalny. Każda piosenka pasuje idealnie do gry, utwory są energiczne, chwytliwe, dobre. Niestety grze doskwiera problem repetytywności w trybie kariery. Bardzo często będziemy się ścigać po tych samych trasach, co może po prostu nużyć, ponieważ Bugbear wyszło z dziwnego założenia, że nie mogą dać wszystkich tras na dzień dobry, tylko stopniowo będą je nam udostępniać, zapętlując karierę wokół zaledwie kilku torów na początek. Po wydaniu Flatout 2 Bugbear przyjęło propozycję Bandai Namco na stworzenie nowej gry z serii Ridge Racer. Szefostwo zdecydowało sprzedać markę, jaką jest Flatout, innej firmie, która mogłaby kontynuować serię. Marka została ostatecznie sprzedana Team Six, firmie, która nie może się pochwalić ani jedną dobrą grą. Podtrzymując swoją tradycję, Team Six wydało Flatout 3 Chaos and Destruction, znaną potocznie jako najgorzej ocenioną grę na Steamie. Reputacja serii wisiała na włosku. Team Six po ogromnej wtopie podało markę kolejnej firmie, która była zainteresowana stworzeniem pełnoprawnej produkcji. Tą firmą jest KT Racing, czyli twórcy najnowszych gier z serii WRC. Wydali oni Flatout 4, Total Insanity, które nie było aż tak złe jak trójka, ale nadal nie była tak dobra jak część druga, co spowodowało niską sprzedaż i ogólne zapomnienie, że coś takiego istnieje. To niebywałe piekło z podawaniem dalej praw do marki wywołało ostateczną śmierć serii. Wracając do Bugbear, w 2012 roku wydają Ridge Racer Unbounded, czyli nową wyścigówkę z prestiżowej serii, którą głównie kojarzą japońscy gracze.
Niestety Unbounded nie przypadło graczom do gustu, nawet ja wystawiłem jej 4 na 10, głównie dlatego, że gra jest po prostu strasznie nudna. Bugbear również nie było zadowolone ze swojej pracy i marzył im się powrót do gier w stylu Flatout. Ale ponieważ nie mieli już praw do marki, a obrażenia zadane przez część trzecią i czwartą zostały dokonane, Bugbear w 2014 roku wypuściło w fazie wczesnego dostępu na Steam tajemniczą grę o nazwie Next Car Game i przez 4 lata dumnie ze społecznością rozwijali i budowali grę na oczach graczy, która w 2018 roku została przemianowana w grę o nazwie Wreckfest. Wreckfest to prawdziwy sequel do Flatouta 2. Jest to szalona gra wyścigowa zbudowana po raz kolejny na autorskim silniku, w której tak samo jak we Flatout 2 będziemy burzyć, niszczyć, skakać, demolować, ścigać się nawet z 23 przeciwnikami na jednym torze. Gra oczywiście nie jest stuprocentowym klonem. Wreckfest zrezygnował z minigierek na stadionie i skupia się głównie na wyścigach i arenach demolki. Zrezygnowano również z nitro, by podkreślić dość realistyczny model fizyczny jazdy, jak i fakt, że trasy są bardziej realistyczne, znaczy się krótsze. Czeka na nas sporo żwirowych i błotnistych torów offroadowych, jak i również trochę wyścigów ulicznych. Tryb kariery jest bardzo luźno poprowadzony i szeruje swój progres z rozgrywką w innych trybach, jak na przykład multiplayer. Będziemy zbierać kredyty, za które możemy kupować nowe samochody podzielone na klasy wydajnościowe i tuningować je, odblokowywując części poprzez zdobycie nowego poziomu doświadczenia. Kariera jest podzielona na 5 serii trudności, gdzie każda seria składa się z kalendarza imprez. W każdym wyścigu znajdziemy cele, które musimy wykonać, by zdobyć punkty, które są nam potrzebne do awansu do kolejnej ligi. Niestety, progresja kariery we Wreckfest, tak samo jak we Flatout 2, dupy nie urywa. I po kilkunastu godzinach gra może stać się monotonna. Nie mówiąc o tym, że Wreckfest popełnia spory błąd, przypisując tory wyścigowe do wszystkich imprez, ponieważ grając karierę nie będziemy mogli doświadczyć wszystkich dostępnych w grze tras, które regularnie są dodawane do gry. Powoduje to, że w karierze bardzo często będziemy jeździć po tych samych trasach w kółko, co może nużyć na dłuższą metę. Ale ja, świetnie się bawiąc, przyjemnie jeżdżąc i słuchając bardzo dobrze dobranej muzyki, miło spędziłem ponad 17 godzin w trybie kariery. Głównym punktem programu nie jest w sumie kariera, a rozgrywka sieciowa i wydany w 2020 roku tryb turnieju. Tryb turnieju to wyścigi i areny dzienne, wyzwanie tygodnia i miesiąca, w których porównujemy nasze wyniki z innymi graczami, by zostać wynagrodzonym specjalną walutą, za którą możemy kupić w sklepiku unikalne malowania do samochodów. Tryb sieciowy posiada wsparcie serwerów dedykowanych, więc jest w czym wybierać. Wreckfest posiada również wsparcie modów dzięki Steam Workshop, tonę opcji, edytor malowań. Jest tu tak naprawdę wszystko, czego pragniemy od takiej gry. Chociaż niestety nie ma split screen, który moim zdaniem byłby świetnym dodatkiem do Wreckfest. Podsumowując, Flatout 2 i Wreckfest to świetne gry wyścigowe stawiające na rozwałkę i świetną zabawę w rytm bardzo dobrze wyselekcjonowanej muzyki. Bardzo dobra grafika, świetny model jazdy, ciekawe smaczki to to, co wyróżnia produkcję firmy Bugbear na tle innych gier wyścigowych. Obie gry otrzymują ode mnie 9 na 10 i status wybitnego dżemu. Gorąco polecam.